Dzień dobry wszystkim, witam po tygodniowej przerwie. Kontynuujemy naszą rozmowę z dr Natalią Koperską, z psychologiem sportu. Dzisiaj pomówimy sobie o psychologii. Natalio, gotowa? Gotowa. Świetnie. Natalio, chciałbym Ci zadać pierwsze pytanie a propos psychologii. Jak to jest z tą presją w sporcie? Bo jesteś psychologiem sportowym, więc pewnie dużo osób, które do Ciebie przychodzi, raczej ich problemem albo chęcią, z jaką przychodzą do Ciebie, jest to, żebyś im powiedziała, jak oni mogą sobie poradzić z presją szeroko obecną, czy to z presją ze strony rodziców, z ich oczekiwaniami, czy to z kolei z presją ze strony samych siebie, że wymagają od siebie dużo. Zawody są, powiedzmy, nawet nie za wysokiego szczebla, ale oni sami na siebie narzucają ciężar, że jeśli na poprzednich, załóżmy, zawodach doszedł do jakiegoś wyniku sportowego, to teraz musi to powtórzyć, bo jeśli nie, to będzie się sam ze sobą źle czuł. Jak to jest z tą presją w sporcie? No, presja w sporcie zdecydowanie jest obecna. To, co robimy z problemem presji, zależy od tego, skąd presja wynika. Tak, czy to są oczekiwania zewnętrzne, czy to jest presja, którą nakłada na siebie sam zawodnik, czy to jest presja związana z tym, że zawodnik osiągnął jakiś wiek taki kalendarzowy, metryczny i wydaje mu się, że to są ostatnie chwile, tak, i jeszcze chciałby coś zrobić, coś osiągnąć. Czy to jest presja związana z porównywaniem się z kimś innym, z zawodnikiem, który często trenuje w innych warunkach, ma inne możliwości, jakby jest jego inna sytuacja życiowa. W zależności od tego, jaki jest powód presji, to z tym pracujemy. Bo jeżeli to jest presja zewnętrzna, rodzice, trenerzy, dziennikarze, media, też znowu zależy od tego, na jakim poziomie ktoś jest. Na jakim jest poziomie i czy to jest presja ze strony kibiców i dziennikarzy, to inaczej pracujemy i trochę łatwiej się wtedy od niej odciąć. Czy to jest presja związana z oczekiwaniami trenera, czy rodziców, no to jest różna, te źródła mają różną dla nas wagę emocjonalną. I im większa waga emocjonalna, tym łatwiej tą presję zewnętrzną na siebie wziąć. Ja bardzo lubię takie ćwiczenia, w którym wypisujemy z zawodnikiem takie źródła presji, czy źródła w ogóle informacji na swój temat, skąd zawodnik może czerpać wiedzę na swój temat, i dzielimy je na bardzo wiarygodne, takie średnio wiarygodne i mało wiarygodne. I staramy się budować cele i ustawiać oczekiwania względem startu w oparciu o to, co mówią nam źródła bardzo wiarygodne. Tylko tu istotne jest, żeby to były wiarygodne, merytoryczne źródła, a nie chodzi o wagę emocjonalną. A jak to sklasyfikować? Jeżeli mamy rodzica, który sam trenował jakąś dyscyplinę sportową, sam być może jest trenerem, tak? Być może jest instruktorem danej dyscypliny sportowej, to informacja zwrotna na temat mojej techniki czy jakości mojego startu jest wyższa niż rodzica, który zainteresował się tą dyscypliną dopiero jak dziecko zaczęło trenować. I nie ma taki rodzic wiedzy merytorycznej, trenerskiej. I uczymy się, że takie źródła, czy jeśli chodzi o dziennikarzy, czy o kibiców, może być dziennikarz, który jest ekspertem w tej dyscyplinie i wiemy, że ma wiedzę merytoryczną, a może być dziennikarz, który tej wiedzy takiej merytorycznej nie posiada. I to, że taki dziennikarz, czy taki kibic, czy z takiego źródła dostanę informację, poszło mi dobrze albo źle. Pytanie, czy na bazie tego, albo z takiego źródła słyszy zawodnik przed Igrzyskami Olimpijskimi, że są oczekiwania odnośnie medalu i tego, że zdobędzie medal, a źródła takie merytoryczne,
trener przygotowania motorycznego, jakieś sport testery, dzienniczek treningowy mówi o tym, że no nie ma jakichś, gdzieś tam ten medal jest troszeczkę poza zasięgiem, to jeżeli opieram wiedzę na swój temat, na bazie źródeł wiarygodnych, to zdejmuję z siebie, czy łatwiej jest zdjąć z siebie ciężar presji, bo te informacje, czy oczekiwania, czy presje ze źródeł niewiarygodnych puszczam jednym uchem, czy jednym okiem i drugim wypuszczam. Tak jest mi łatwiej powiedzieć, że to są Twoje oczekiwania, A nie moje. a nie moje. A co w przypadku, wedle tego co mówisz, jeśli mamy do czynienia z osobą, która jest, nazwijmy to, wschodzącą gwiazdą sportu, w obojętnie jakiejkolwiek dyscyplinie sportowej i te wszystkie źródła, nazwijmy to wiarygodne, mówią za tym, że rzeczywiście ta presja jest. To znaczy, w domu ma ta osoba rodzica eksperta w danej dziedzinie, na przykład byłego mistrza świata. Dziennikarze, którzy piszą o nim, załóżmy, że to jest piłkarz, osoba medialna, o której jest bardzo głośno, że wschodząca młoda gwiazda, że statystyki ma lepsze niż najlepszy piłkarz w historii. To jeśli te wszystkie rzeczy mówią mu, że rzeczywiście ta presja jest realna, to co ty wtedy robisz z taką osobą, żeby tą presję z niego zdjąć? Przede wszystkim, to myślę, że nie tylko ja, tylko wszyscy psychologowie sportowi, pracujemy na celach zadaniowych związanych z wykonaniem, a nie na celach wynikowych. To znaczy, najczęściej presja dotyczy konkretnego czasu, miejsca, jakiegoś wyniku, który mam osiągnąć. Natomiast ten wynik jest efektem działania w trakcie startu. Jeżeli przed startem myślę o tym, co się będzie działo, jaki będzie efekt startu, to część mojej koncentracji wysyłam w przyszłość. W związku z czym nie jestem w stanie tu i teraz dać 100% koncentracji na wykonanie, które mam zrobić. To znaczy, gdybym się miała odnieść do jakiegoś przykładu, powiedzmy do pływania. Jeżeli myślę o tym, jaki czas, czy które miejsce zajmę po przepłynięciu dystansu, to ta informacja przyjdzie do mnie po przepłynięciu dystansu. Żeby ją osiągnąć, to muszę płynąć poprawnie technicznie, dobrym tempem, robić dobre nawroty. Jest masa rzeczy, których muszę przypilnować. I wynik, pracuję z zawodnikami w taki sposób, żeby wynik był, od którego nie da się uciec w sporcie. I jakby jesteśmy rozliczani, ja też pracując z zawodnikami jestem rozliczana za wyniki, ale pracujemy w taki sposób, żeby wynik był dodatkiem do działania. Żeby był taką informacją na sam koniec, że jak już wychodzę z wody, przekraczam linię mety, to wtedy dostaję informację, jak mi poszło. Po drodze muszę się skupić na technice, na taktyce, na tym, co się dzieje. Bo sport pełen jest historii zawodników, którzy w pewnym momencie, nawet udanego startu, już mentalnie byli w szatni i już odebrali medal, a tymczasem jakby losy meczu, losy startu się odwróciły. Więc pracujemy nad tym, żeby skupiać się na zadaniu. I jak zawodnik mi przychodzi do mnie i rozmawiamy o oczekiwaniach względem miejsca, względem czasu, to ja pytam, ok, to co musisz zrobić w trakcie startu, żeby to osiągnąć? I pracujemy nad tym, żeby zawodnik nauczył się stawiać sobie cele zadaniowe, żeby był w stanie się skupić na robocie, którą ma do wykonania. A dopiero w drugiej kolejności. Czyli martwić będziemy się później. Tak, żeby to była robota, zresztą w psychologii też funkcjonuje takie pojęcie jak nadzieja na sukces i lęk przed porażką. Więc pracujemy w taki sposób, żeby mieć nadzieję, że dobra robota da mi dobry wynik, a nie żeby bać się, że tego wyniku nie osiągnę. Tylko ja robię wszystko, żeby wynik był, a nie staram się nie przegrać albo nie staram się mieć gorszego wyniku. Jasne. Tak. Też pytanie, czy to gdzieś tam do rozróżnienia. Okej, a skoro, Natalio, na przykład mamy sytuację z osobą, gdzie te rzeczy sprawiające, że ona czuje presję,
są bardzo porozbijane. Pół jest do wiarygodnych, pół do tych mało, pół do tych w ogóle takich, których nie bierzemy pod uwagę, to patrzymy, gdzie jest więcej i na tym się skupiamy, czy nas interesują tylko te najbardziej, powiedzmy, rzetelne, te najbardziej autentyczne rzeczy, które sprawiają, że się stresujemy, czy czujemy presję? Znaczy skupiamy się, jeżeli zawodnik mówi o presji czy o stresie, to skupiamy się na rzeczach, które są pod jego kontrolą i na które ma wpływ. I ja też w ten sposób działam, że wykreślamy z zawodnikiem rzeczy, które są poza jego kontrolą. I często jest tak, że to znowu jak rozmawiamy o potencjalnym wyniku, jakimś miejscu, robimy sobie listę tego, co może mieć wpływ na końcowy wynik. Często to jest i jakość startu konkretnego zawodnika, ale to jest też przygotowanie przeciwników, to co zrobi sędzia, przygotowanie miejsca. Jeżeli zawodnik stawia sobie za cel osiągnięcie jakiegoś czasu, to może się okazać, że w przypadku lekkoatlety będzie to zależne od wiatru. Czy wiatr danego dnia będzie wiał w twarz, czy będzie wiał w plecy. I może się okazać, że będą takie warunki, że on będzie biegł na maksa, ale ta jakby życiówka będzie łatwiejsza, czy czas będzie łatwiejszy Jasne. do osiągnięcia, kiedy wiatr wieje w plecy. Czy to samo nie wiem, u kolarzy, tak? Czy w przypadku kolarzy jeszcze znaczenie będzie miało to, jak inni będą współpracowali, tak? Jaka będzie współpraca w grupie. Czyli skupiamy się tylko na tym, na co mamy wpływ. Więc zastanawiamy się, na co masz wpływ i nagle się okazuje, że mamy wpływ na zadanie, na swoje wykonanie, na to, jak ja się przygotuję, jak ja będę skoncentrowana, a nie na to, czy będzie padać, czy przeciwnik będzie bardziej wytrenowany, czy przeciwnik będzie miał dobry dzień. Bo może tak być, że ja wystartuję i mój start będzie startem mojego życia, ale przeciwnik będzie lepszy. Też będzie miał start życia. Też będzie miał start życia. I w tym momencie mogę być mega zadowolona ze swojego startu, ale celu w postaci pierwszego miejsca nie osiągnę. I teraz jeżeli i tak jest, że jeżeli start, oczywiście pamiętamy historycznie jakby wygranych, natomiast jeżeli start jest super, to bardzo często nawet w mediach, czy te źródła jakby niewiarygodne Doceniają. Tak, doceniają, mówią o tym, że no ale jakby super, tak, dał z siebie wszystko. Jasne. I jest ta nuta zawodu, że gdzieś tam liczyliśmy na medal, ale jest to dużo lepiej przyjmowane, jeżeli widzimy, że rzeczywiście zawodnik, no po prostu przeciwnik był lepszy, tak, tego dnia. Jasne. Natalia, a czy łatwiej jest radzić sobie z wygraną, czy łatwiej jest radzić sobie z przegraną? Jeśli chodzi o takie aspekty właśnie mentalne. Czy jeśli ktoś wygra, to lepiej zniesie to zwycięstwo tak ogólnie, czy można mówić tutaj o takim, powiedzmy, zwycięstwie mentalnym tu i teraz, bo to zwycięstwo z teraz będzie obciążeniem przed następną imprezą? I z wygraną, i z przegraną trzeba sobie poradzić, po prostu. I ciężko jest mi powiedzieć, z czym jest... Zawodnicy często mówią o przegranym, tak? I że przychodzą dlatego, że coś się wydarzyło albo przegrywają jakieś zawody i z tym sobie próbują poradzić. To a propos tej presji z poprzedniego pytania. Tak, natomiast A czy też, przepraszam właśnie, a czy też mówią odnośnie presji, że zwyciężyli kiedyś albo niedawno i przychodzą do Ciebie i do autentycznej presji należy to, że oni po prostu stawiają sobie takie wymagania, bo poprzedni rezultat był taki, a teraz się boją, czy uda im się utrzymać pierwsze miejsce, czy taki sam rezultat sportowy. No więc często przychodzą zawodnicy, którzy mówią, że teraz sobie próbują poradzić z przegraną, ale ta presja związana z przegraną jest dlatego, że kiedyś wygrywali. I tak naprawdę presją w tym momencie jest tak niegdysiejsza wygrana, bo oczekiwania są i jest świadomość możliwości, które zawodnik ma i własne oczekiwania względem tego, jak mi pójdzie. Wielu zawodników mówi o tym, że łatwiej jest wygrać coś po raz pierwszy, niż powtórzyć wynik. Bo też
pamiętam historię z gabinetu, gdzie zawodnik przyszedł i mówił o tym, że pojechał na zawody takie rangi międzynarodowej i pojechał tam trochę jako rezerwowy, w sensie ostatni, który się załapał do kadry na wyjazd. I został tam zabrany przez trenera po to, żeby się sprawdził, żeby w ogóle zobaczył, jak takie zawody wyglądają. I osiągnął tam niespotykany wynik, w sensie zaszedł bardzo wysoko, a to był jego pierwszy start na tego typu tej rangi zawodach. I przyszedł do mnie przed kolejnymi zawodami do gabinetu, w sensie zgłosił się do mnie przed kolejnymi zawodami, że teraz czuję mega stres i mega presję, bo wtedy skończył na miejscu tym medalowym, w okolicy medalowej, a był debiutantem i nikt na niego nie stawiał. No i teraz wszyscy mówią, że jeśli wtedy tak zaszedł. Tak, to co dopiero teraz będzie? A dodatkowo, że bał się tego, że przeciwnicy się na niego szykują, że wtedy go po prostu nie znali, więc też mogło być tak, że było mu łatwiej, bo przeciwnicy go nie znali i go trochę zlekceważyli, a on startował bez presji i właśnie z nadzieją na sukces, czyli startował skupiając się na swojej robocie i mając nadzieję, że zajdę tak daleko, jak mi się uda. Za drugim razem już zaczął się pojawiać lęk przed porażką, czyli a co będzie, jak pójdzie mi gorzej niż za pierwszym razem. Tak, i to ta presja, to o czym mówiłam, że ta nadzieja na sukces i lęk przed porażką nas paraliżuje. To jest takie podejście, że ja boję się, że mi nie pójdzie, albo że pójdzie mi poniżej jakichś oczekiwań. Nadzieja na sukces to jest działanie z nadzieją, że pójdzie mi dobrze, albo że pójdzie mi zgodnie z oczekiwaniami. I pozornie wydaje się to tym samym, ale mentalnie to daje zupełnie inną siłę do działania. Jeżeli robię coś, mając nadzieję, że będzie fajnie, a inaczej działam, kiedy robię coś i boję się, albo myślę sobie, co będzie, jak mi nie wyjdzie. Czyli samo słowo presja jest nacechowane negatywnie. Można mówić o presji tej, powiedzmy, troszkę jak stresie, takim zjadającym, niszczącym, a z drugiej strony o takim stresie mobilizującym, pobudzającym. Czy tak samo możemy powiedzieć o presji? Czy presja to jest coś niepożądanego, czego my się chcemy pozbyć? Tutaj pewnie zależałoby od tego, jak sobie tą presję zdefiniujemy konkretnie. Bo ja, jeżeli pracuję w gabinecie i przychodzi zawodnik mówiąc presja, stres, koncentracja, cokolwiek innego, to staram się złapać jego definicję. Co on pod tym rozumie. W nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, w której pracuję, nawet nie tyle skupiamy się na presji, tylko pytam, to jak ma być? Jak chciałbyś, żeby było? Co miałoby być w zamian za to? Szukamy umiejętności albo stanu, do którego dążymy. Czyli zawodnik przychodzi i mówi, nie radzę sobie z presją, to jak chciałbyś, żeby wyglądało? Jak chciałbyś się zachowywać? Jak chciałbyś, żeby wyglądała Twoja sytuacja? I pracujemy w stronę rozwiązania, a nie skupiając się na problemie. I tutaj właśnie to pytanie, czy można mówić o pozytywnej presji, będzie zależało od konkretnego zawodnika. Jasne. Co on o tym mówi. Zresztą tutaj też nawiązać do stresu. Badania nad stresem mówią o tym, że to, czy stres jest pozytywny, mobilizujący, czy jest negatywny, zależy od naszego postrzegania. Nie da się wyznaczyć poziomu stresu, który dla danego zawodnika będzie mobilizujący. I okazuje się, że stres jest pozytywny, jeżeli postrzegamy go jako energię, jako dodatkową siłę, jeśli myślimy o tym, że mamy wyrzut adrenaliny, który sprawi, że będę miała większe możliwości na starcie. Zaczyna być przeszkadzające, jeśli myślę o nim jako o problemie. Więc z presją będzie dokładnie to samo. Zależy od postrzegania, zależy od definicji. Mogą być zawodnicy, którzy powiedzą, ja uwielbiam presję. Super mi się działa pod presją. To znaczy, że ta presja nie jest wtedy problemem, tak? Nie jest czymś negatywnym, jeśli ci pomaga. Natalia, no to już zahaczyliśmy troszkę o stres, zahaczyliśmy troszkę o taką emocję, jaką
jaką w sobie mamy, to jakbyś mogła taką, powiedzmy, definicję swoją i radę jednocześnie podać, jak możemy sobie z takimi emocjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, poradzić jako ludzie. To znaczy na przykład, nie wiem, odbierasz telefon, że wygrałaś nagle $100 milionów i jak sobie poradzić z takim wyrzutem szczęścia, nazwijmy to, szeroko rozumianego dla ogółu społeczeństwa, bo wiadomo, że to nie zawsze równa się szczęście, ale w większości przypadków tak. A jak z drugiej strony, że odebrałem telefon, że na przykład ktoś bliski mi odszedł, czy stała się jakoś bardzo zła rzecz i jak zrobić, żeby to po prostu samemu ze sobą przepracować? Jest taka możliwość, czy trzeba zawsze szukać porady u specjalisty? Bardzo podoba mi się to, że psychologia odchodzi od klasyfikowania emocji na pozytywne i negatywne. W tej chwili mówi się o emocjach przyjemnych i nieprzyjemnych. Okay. Nie ma emocji negatywnych. Wszystkie emocje są nam potrzebne i wszystkie emocje są dla nas informacją, że dzieje się coś w naszym życiu. I emocje są mocno powiązane z naszymi potrzebami. Emocje przyjemne czujemy wtedy, kiedy nasze potrzeby są zaspokojone. Szczególnie wtedy, kiedy jakaś potrzeba, znaczy wszystkie potrzeby mamy w miarę zaspokojone, a jakaś potrzeba jest bardziej. Ta wygrana na loterii. Więc mamy wyrzut szczęścia, bo jakieś potrzeby materialne, czy bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa dotyczące naszej przyszłości jest bardzo zaopiekowana. Emocje nieprzyjemne czujemy wtedy, kiedy jakaś nasza potrzeba jest niezaspokojona. I emocje nieprzyjemne są super ważne do tego, żebyśmy wiedzieli o tym, że jest jakaś potrzeba do zaspokojenia, że coś się dzieje. Bo gdybyśmy nie czuli emocji nieprzyjemnych, dlatego też podoba mi się to odejście od pojęcia negatywne, bo jak jest coś negatywnego, to próbujemy się tego pozbyć. Tymczasem emocje nieprzyjemne są dla nas super ważne i są nam super potrzebne, bo one są motorem do działania, do jakiejś zmiany, do zaspokojenia potrzeb, do zakomunikowania, że coś się ze mną dzieje, że czegoś potrzebuję. I jeżeli pracujemy z nieprzyjemnymi emocjami, to ja szukam z klientem tych obszarów, tych potrzeb, które są niezaspokojone, które być może do tej pory były zaspokojone, a teraz przestają być zaspokojone i szukamy sposobów na ich zapełnienie, na ich zaspokojenie. Tu podajesz przykład śmierci bliskiej osoby, ale emocje nieprzyjemne, i to jest jakby taka traumatyczna sytuacja, ale ona nie powtarza się w naszym życiu jakoś, mam nadzieję, tak bardzo często. Natomiast emocje te nieprzyjemne możemy czuć na co dzień. Możemy czuć złość i jak się zastanowimy nad swoimi potrzebami, to się może okazać, że czuję złość, jak jestem głodna, bo się gdzieś spóźniam, tak? bo coś się dzieje. Więc zastanawiamy się, czy tą potrzebę da się jakoś zaspokoić w inny sposób niż to źródło, które nam w tej chwili zniknęło, bo to samo może się dziać i tak samo pracujemy na przykład nad radzeniem sobie z kontuzją i nad trudnymi, nieprzyjemnymi emocjami, które zawodnicy czują w sytuacji kontuzji. Zastanawiamy się, jakie potrzeby były do tej pory zaspokojone poprzez trening, poprzez start w zawodach i żeby sprawić, że proces rehabilitacji będzie trochę spokojniejszy emocjonalnie, szukamy innych sposobów na zaspokojenie tej potrzeby. To znaczy, jeżeli zawodnik mówi, że dla niego sport to było, zaspokajał jego potrzeby społeczne, był w grupie, jeździł na zgrupowania, czuł się potrzebny, to się zastanawiamy, czy da się to jakoś inaczej zrobić. Może dalej przychodzić na treningi, pomagać w treningach, może być w kontakcie z ludźmi, może jakąś grupę zainteresowań, czy jakąś inną grupę sobie znaleźć, jeżeli to będzie długotrwała, długofalowa kontuzja. Jeżeli potrzeby rywalizacji,
w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o e-sporcie. E-sport jest pełen byłych sportowców, którzy odpadli ze sportu w wyniku kontuzji. Tu znaleźli pole do rywalizacji. Zresztą wielu sportowców mówi o tym, że startują w jakichś turniejach amatorskich, e-sportowych w czasie, kiedy są kontuzjowani, bo mają potrzebę rywalizacji. Więc szukamy jakiegoś innego sposobu na to, żeby tą potrzebę zaspokoić i wtedy emocje są trochę łatwiejsze do opanowania. Łatwiej się skupić. Znowu, wychodzenie z kontuzji to jest robota, więc łatwiej się skupić na robocie, na tym, żeby niczego nie przyspieszać, żeby nie przesadzać albo nie stwierdzić w pewnym momencie, że dobra, to niech tam będzie nie do końca zrośnięta noga, a ja Wracam do gry, bo już muszę. Tak. Natalio, to teraz chciałem się Ciebie zapytać o wizualizację, bo to jest chyba ostatnio taki bardzo modny termin, przynajmniej w tekstach, które ja mam okazję czytać. Bardzo dużo się mówi o wizualizacji, o tym, że sportowiec przed wykonaniem jakiegoś swojego wyczynu sportowego dobrze by było, żeby przepracował go sobie w głowie, nazwijmy to tak, no, może nie wirtualnie, ale w myślach i dopiero jak tam wszystko będzie w porządku, to jest spora szansa, że to, co on rzeczywiście wykona, będzie zawierało wszystkie te aspekty, będzie pamiętał o technice, będzie pamiętał o jakichś kluczowych momentach, załóżmy biegu, wyścigu. Co to jest wizualizacja i po co ona w ogóle jest? Wizualizacja to jest odtworzenie jakiejś sytuacji w głowie. Która była, będzie, czy zaraz może być, czy i tak, i tak? Tak, i tak, i tak, i tak, i tak. Dobrze. To jest każda sytuacja, w której w głowie coś przeżywamy, co nie jest wywołane okolicznościami. To znaczy, jeżeli zamkniesz oczy i wyobrazisz sobie smak cytryny albo zapach jakiegoś kwiatu, którego nie będzie tutaj obok fizycznie, akurat, no to masz wizualizację, jakby wykorzystujesz wizualizację. A czy sen jest wizualizacją? Robimy to nieświadomie. Wizualizacji Świadomie. tak, robimy to świadomie, albo przynajmniej jesteśmy świadomi tego, że ten proces zachodzi, tak? Bo znam zawodników, którzy na nudnych lekcjach w szkole sobie odpływają myślami od lekcji i odtwarzają start, ale dopiero jak mówimy, że to wizualizacja, że możesz to robić świadomie, oni często mówią, że po prostu moje myśli jakby wchodzą w taki tryb, tak? I nie robią tego jakby celowo. Więc robimy to, jesteśmy świadomi, że to się dzieje. Snów nie jesteśmy świadomi, więc tutaj nie do końca mamy kontrolę. Nad wizualizacją mamy kontrolę. Wiemy, możemy kontrolować to, co się pojawia w naszej wyobraźni. I tutaj jakby są dwa aspekty, czy dwa kierunki wizualizacji, które krążą po mediach, więc też, żeby to gdzieś tam Sprecyzować. Tak, sprecyzować. Internet jest pełen i w ogóle artykuły różne są pełne informacji na temat wizualizacji sukcesu. Że sobie zwizualizuj, zamanifestuj sobie cel, który chcesz osiągnąć i wtedy wszechświat się po prostu ułoży i ten samochód, który sobie tam zwizualizowałeś, się pojawi magicznie przed Twoją bramą. Drugi sposób wizualizacji to jest wizualizacja procesu, czyli startu. Jeżeli byśmy mówili o samochodzie, że chcę mieć jakiś samochód, to sobie wyobrażam, jak oszczędzam pieniądze, szukam dodatkowej pracy, nie wiem, przeglądam jakieś katalogi, tak idę do... Czyli cały ten proces. Cały proces. W przypadku sportowców wizualizacją sukcesu byłoby zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie, że mam miejsce, wyobrażam sobie czas, który chcę osiągnąć, wyobrażam sobie, że jestem już na podium, odbieram medal. Wizualizacja procesu to jest wyobrażenie sobie tego, co będzie się działo przed, drogi, która doprowadzi do celu. Czyli taki obrazek dość popularny jest, jak jest ta góra lodowa, czyli ta wizualizacja tego sukcesu, to jest tylko ten szczyt, co wystaje poza wodę, tak? A cała reszta to jest to mniej, powiedzmy, medialne coś o czym się czasem zapomina, bo widzi się i oklaskuje tylko ten rezultat końcowy, tak? Tak, i badania dotyczące wizualizacji mówią o tym, że wizualizacja sukcesu jest nieskuteczna. A nawet są przypadki, w których może być
kontrskuteczna i obniżyć nasze wyniki końcowe. Dlatego, że okazuje się, że jak człowiek sobie zwizualizuje sukces, zamknie oczy i wyobrazi sobie siebie odbierającego medal Igrzysk Olimpijskich, to że mentalnie, emocjonalnie odbierze część nagrody. I okazuje się, że istnieje ryzyko spadku motywacji do działania. To badania były prowadzone nad osobami, które się odchudzają, ale tam były takie badania, w których okazało się, że osoby, które sobie wizualizowały sukces, czyli tą wagę końcową, albo nie zmieniły wagi, albo wręcz przytyły w procesie odchudzania się. Dlatego, że one mentalnie już pobyły szczuplejsze, mimo że fizycznie jeszcze tego nie zrobiły. Natomiast osoby, które wizualizują sobie proces, wyobrażają sobie trudne sytuacje i wyobrażają sobie, jak sobie z nimi radzą. W przypadku osób odchudzających się, że są na jakiejś imprezie, ktoś im proponuje kawałek tortu, a one mówią: dziękuję, wybiorę sałatkę. I to sobie przepracują w głowie. Jakby wyobrażą sobie trudne sytuacje. To samo w sporcie. Wyobrażamy sobie trudny moment startu i że sobie z nim radzę. Że wykonuję poprawnie techniczkę, że w sytuacji, która jest dla mnie trudna, albo startuję przeciwko przeciwnikowi, którego się obawiam, i że startuję dobrze, że dobrze mi idzie. Okazuje się, że to nas przygotowuje na poradzenie sobie w rzeczywistej trudnej sytuacji. My ją przetrenujemy w głowie. I potem, jak ona ma miejsce naprawdę, to mamy algorytm, mamy strategię, jak sobie z nią poradzić. I tak jak z badaniem osób odchudzających się, okazywało się, że one na tego typu przyjęciach częściej odmawiały niezdrowych rzeczy. Jak sobie zwizualizowały, że mają dzień kryzysowy i nie chce im się iść na trening, to że wstają i ubierają się i idą na trening. To kiedy przychodził taki trudny dzień, było im łatwiej to zrobić. I okazywało się, że one dotarły do celu, osiągnęły sukces, jakby osiągnęły założoną wagę, ale skupiały się na działaniu. I w sporcie dokładnie to samo działa. Znaczy wyobrażamy sobie proces, że wykonuję poprawnie technikę. I tu ważne jest, żeby w wizualizacji wyobrazić sobie, że wykonuję jakąś czynność najlepiej jak to możliwe. Czyli, że wykonuję poprawnie technikę, że sobie radzę w jakiejś sytuacji, że wyobrażam, też ważne jest to, żeby sobie wyobrażać, żeby wyobrażenie było w czasie rzeczywistym. To znaczy, jeżeli startuję w biegu na 100, to że nie teleportuję się na 5 metr, tylko zaczynam od startu i że ta wizualizacja trwa tyle, ile normalnie mój start i że robię wszystko w tempie, w jakim normalnie bym działała. Czyli na przykład jak ktoś sobie wizualizuje maraton, to musi usiąść i zaklepać 2 godziny? Znaczy, może sobie wyobrazić fragment tego maratonu, ale nie wyobraża sobie, że jest na linii startu, a potem nagle na 5 metrze, czy na 5 kilometrze, tylko sobie wyobraża, że jest jakby nie od startu, tylko że w ogóle zaczyna wizualizację od 3 kilometra i że dociera do 5. Okej. Ale że ten czas jest taki jak naprawdę. I nawet jest taki sposób pracy, tu rozmawialiśmy o presji i o życiówkach, poprawiania życiówek. Ustawia się stoper na czas, jaki chcę osiągnąć, na przykład w pływaniu czy we wspinaczce. Zamykam oczy i staram się wyobrazić sobie dokładnie każdy ruch, że robię go jak najszybciej. Ale że rzeczywiście w takim tempie, jak normalnie działam. I stoper mi wtedy mówi, że minął czas. Minął czas, jaki chcę osiągnąć. I w wyobraźni zaczynam przyspieszać troszeczkę ruchy, ale znowu nie teleportuję się, tylko że te ruchy są coraz szybsze. I okazuje się, że jak sprawdza się aktywność układu nerwowego i napięcie mięśni, to wykonując wizualizację
impulsy nerwowe płyną do mięśni w takim tempie, jak normalnie podczas wykonywania zadania, więc możemy poprawić czas reakcji naszych mięśni, czy w ogóle to, co robimy. Zresztą jeżeli ktoś głęboko wchodzi w wizualizację, to może czuć drgnięcia mięśni, czy że tancerze mówią o tym, że trudno jest im powstrzymać nogi od ruszania się, nawet jak siedzą gdzieś w fotelu, bo aż mięśnie Same chcą. tak, zaczynają się spinać, tak jak podczas wykonywania czynności. I to jest wizualizacja, która będzie skuteczna i takiej wizualizacji uczymy. Wizualizacja sukcesu jest chyba tylko po to, żeby ustalić ten cel długofalowy, że trochę w formie mapy marzeń, że dobra, robię sobie, czy myślę sobie i wyobrażam, że chciałabym osiągnąć takie i takie miejsce, albo chciałabym wystartować na igrzyskach. Dobra, odnotowano, a teraz codzienna robota. No i skupienie na tym, co mnie ma doprowadzić do osiągnięcia celu. A czy, Natalio, taką wizualizację robi się tylko przed jakimiś zawodami, tam gdzie jesteśmy sprawdzani w taki sposób bardziej zewnętrzny, czy robi się też wizualizację przed takim zwykłym treningiem? Można robić wizualizację, kiedy się chce. A jak będzie wyglądać wizualizacja przed treningiem? Musimy znać zadania, jakie przed nami będą stały, robiąc tą wizualizację, czy nie do końca? Tak, no, musimy znać technikę, tak? Musimy mieć wiedzę, jak daną czynność wykonać poprawnie. Więc to musi być coś, co już znamy. Może być tak, że jeżeli zawodnik ma, na przykład sportów walki, ma ileś technik wytrenowanych, to może sobie zwizualizować start i stworzenie jakiejś sekwencji technik, ale techniki musi wiedzieć, jak wykonać. Wizualizację można robić w dowolnym momencie i przed dowolnym wykonaniem, znaczy przed dowolnym zadaniem. Można wizualizować sobie, że jest się w jakimś relaksującym miejscu i wtedy ta wizualizacja będzie miała funkcję relaksacyjną. Tylko nie wyobrażamy sobie znowu tego, że staje się zrelaksowana, tylko cały proces. tak, siadam i zamykam oczy, że jestem gdzieś na plaży, tak, ciepły piasek, zapadam się w ciepłym piasku i będę czuć, że mięśnie zaczną pracować tak jak w rzeczywistej sytuacji. A ile przed startem się robi taką wizualizację? Są jakieś założenia, czy indywidualnie? Indywidualne, według indywidualnych potrzeb. Czyli może być tak, że jeśli start jest załóżmy o 15, a ja ją robię o 10, to powinna tak samo wpłynąć, jeśli dobrze ją przeprowadzę, czyli przez cały ten proces, co po kolei będzie się działo. Tak samo może podziałać jak wizualizacja na, nie wiem, 2 minuty przed startem? To jest kwestia tak naprawdę temperamentalna. Kiedy potrzebujesz? Kiedy ta wizualizacja da Ci największy profit? I to ustalamy indywidualnie z zawodnikiem. Wplatamy to w rutynę przedstartową, a rutyna przedstartowa będzie różna dla różnych zawodników. Dla jednego super zadziała tuż przed startem, dla innego tuż przed startem, ktoś inny tuż przed startem to musi popatrzeć na przeciwników i się pobudzić dodatkowo, a wizualizację powinien sobie zrobić chwilę wcześniej albo nawet dzień wcześniej. Jakby kwestia indywidualna i sprawdzamy, co działa dla danego zawodnika. Jasne. Natalio, to teraz Cię chciałem zapytać o koncentrację, bo żyjemy w takich czasach, gdzie tak naprawdę jeśli nie wyciszymy telefonu, jesteśmy właściwie tacy bardzo aktywni, społecznie się udzielamy na różnych mediach, to praktycznie nie ma takiej możliwości, że przez cały dzień ten telefon nam nie da jakiegoś znaku, żeby go podebrać. Jak na przykład mamy jakieś ważne zadanie do wykonania. Jak możemy sobie radzić z tym, żeby ten nasz poziom koncentracji był na tyle skuteczny, że zrobimy wszystko, co chcemy, a z drugiej strony, żeby się jakoś tak bardzo psychicznie nie zmęczyć? Bo z tego, co słyszałem, to też powiedzmy konkretnych badań nie przytoczę, ale że lekcja, skoro trwa 45 minut, to człowiek nie jest w stanie się skupić 45 minut na tyle dobrze, żeby jakby te wszystkie informacje, które do nas docierają, przyswoić. Więc jak to zrobić, jak zaplanować sobie czas zarówno może w szkole, jak i na treningu czy w pracy, żeby może właśnie pracować mniej, a troszkę mądrzej, bardziej wydajnie pod kątem tej koncentracji? Na pewno warto ustalić
optymalny czas dla siebie, ile ja jestem w stanie się skoncentrować. Który się pozna metodą prób i błędów? Trochę tak. Praca w ogóle nad tą sferą mentalną to jest przede wszystkim obserwowanie siebie i sprawdzenie, co nam nie działa. Niestety nie ma Gotowych schematów, jednego złotego środka, który zadziała dla wszystkich. Jak ustalam, że na przykład 20 minut, albo 15, albo 30, to dobrze jest zaplanować sobie przerwy chwilę przed, zanim osiągnę ten finish. Planuję przerwę i w przerwie zajmuję się czymś kompletnie innym. To znaczy, jeżeli pracuję pisząc coś na komputerze, to w przerwie idę zrobić kawę, pobiegać, nie wiem, popatrzeć na kwiatki, wyjrzeć przez okno. Odpalenie jakiegoś programu na komputerze, nasz mózg nie odbierze tego jako przerwę. Ponieważ cały czas będzie to ta sama czynność, tylko robimy coś innego. To trochę jak jeżeli jesz posiłek i potem zjesz następne danie, to nie jest odpoczynek od jedzenia. Tak, jesz po prostu coś innego. Jeżeli ktoś pracuje na przykład jako nauczyciel akademicki, prowadzę zajęcia ze studentami i rozmawiam ze studentami, to w ramach przerwy mogę sobie skorzystać z telefonu, bo jest to coś innego dla mojego mózgu, jakaś inna aktywność. Ale jeśli pracujesz przy komputerze, to w ramach przerwy nie podnosisz telefonu. Tak, nawet nie bierzesz książki, bo książka, jeżeli piszę coś na komputerze, to czytam literki, więc czytanie innych literek, oczy się męczą, mózg pracuje dokładnie tak samo. Robię coś kompletnie innego. I to nie musi być, przerwa nie musi być długa. Wystarczy 5 minut, ale wtedy rzeczywiście robię coś innego. I część, to mówiłeś o szkole i o tym, że mamy trudność z wysiedzeniem 45 minut, zwłaszcza dzieciaki. Część nauczycieli wprowadza przerwę ruchową w trakcie lekcji. W połowie lekcji mówi, teraz wstajemy, robimy kilka pajacyków. No tak. Nie wiem, 2 przysiady, robimy coś innego. Coś, żeby nasz mózg wszedł w inny tryb pracy. To będzie nam pomagało w odpoczynku, tak, i w wydłużeniu tego sumarycznego czasu, w jaki będziemy się w stanie koncentrować. Bo wcale nie takie siedzenie ciurkiem i koncentrowanie się ciągiem wcale nie sprawi, że będzie to efektywniejsze. A druga rzecz to koncentrację najlepiej się ćwiczy w zadaniach nudnych. Bo jak coś jest ekscytującego, to my nie mamy problemów ze skoncentrowaniem się. Jak chcę ćwiczyć koncentrację, to wybieram sobie jakieś nudne zadanie. Czyli na przykład patrzenie w ścianę? Może być patrzenie w ścianę, są zeszyty z ćwiczeniami na koncentrację i większość tych ćwiczeń nie jest jakaś super ekscytująca. To jest wyszukiwanie literek, jakieś, nie wiem, robienie labiryntów, odrysowywanie czegoś, ale staramy się to zadanie zrobić tak na 100%. Także przez chwilę moja koncentracja jest w 100%. Pilnuję swojej koncentracji. Jesteśmy, tak? Bo jeśli nauczę się robić, bo proste zadania są dla nas wyzwaniem. To trochę paradoksalnie odwrotnie niż trening. Im trudniejsze warunki treningu, tym później jak warunki startowe są łatwiejsze, to jest nam łatwiej. Tutaj w drugą stronę, jak wytrenuję koncentrację w nudnych zadaniach, to jak będą mniej nudne, to będzie mi dużo łatwiej zaprzęc tą koncentrację do działania. Czy można w takim razie powiedzieć tak, że problem z tą koncentracją jest również wtedy, kiedy już wchodzimy w automatyzację? Kiedy jesteśmy na przykładzie sportowca, jak kiedyś gdzieś tam przeczytałem, że żeby osiągnąć gdzieś perfekcję, to potrzebne jest 10 000 godzin w czymś. No ale to odchodząc od liczb. Jeśli całe życie kopiemy piłkę na przykład wewnętrzną stroną stopy, i już mamy taki automatyzm, że nawet nie muszę się na tym skupiać. Ktoś mi może dawać zadania na to, a ja i tak wiem, jak ułożyć tą stopę, a nagle ktoś przyjdzie i powie, że jednak teraz zewnętrzną mam uderzyć, to czy wtedy właśnie koncentracja
będzie się trochę gryzła z tym, co już mamy tak wpojone i przyzwyczajone przez te lata? To bardziej chyba nawyki i automatyzmy. Nawet nie tyle koncentracja, ile przyzwyczajenie. Jeżeli zawsze robisz coś prawą ręką, zawsze łapiesz piłkę prawą ręką, a ktoś ci rzuci do lewej, to trudno będzie, jakby w pierwszej kolejności prawa ci zadziała, bo No tak. tak działają nawyki. No ale później, żeby się przestawić na tą drugą albo ćwiczyć tą drugą stronę, jeśli tylko do tej pory mieliśmy bardzo dominującą drugą, to wymaga to od nas też koncentracji, powiedzmy w czynności, którą do tej pory robiliśmy już bez jej aż takiego dużego udziału. Tak? Czy to bardziej wchodzimy w taki sposób uczenia, tą stronę, którą mamy dominującą, ją też na początku ćwiczyliśmy. Jak uczyliśmy się pisać, to też nie było tak, że złapaliśmy długopis i od razu wpisaliśmy. Ćwiczyliśmy prawą czy w lewą rękę, tą rękę, którą mamy dominującą, żeby się nauczyła pisać. Więc to nie jest tak, że jeżeli zaczniemy pisać tą ręką niedominującą, że tam będzie trudniej się nauczyć, tylko tam po prostu się nigdy tego nie uczyliśmy. Więc zaczynamy naukę od zera. No tak. Bardzo mi się podoba podejście treningowe w niektórych dyscyplinach albo na niektórych zajęciach, że ćwiczy się obie strony, niezależnie od tego, którą stroną będziemy startować. Tak, żeby wyrabiać automatyzmy na obie strony. Część trenerów czy instruktorów ma takie podejście właśnie, że nie wiesz, czy kiedyś ci się nie przyda, jeżeli trzymasz zawsze rakietę w prawej ręce, nie wiesz, czy kiedyś nie będzie ci łatwiej, nie wiem, stłuczesz sobie rękę, zrobisz cokolwiek, złapiesz lewą ręką, będziesz w stanie, może trochę słabiej, ale będziesz w stanie grać, tak? Czy wyrobić, no będziesz bliżej automatyzmu na drugą stronę, a jest to też podejście takie ogólnorozwojowe do ciała. Obie części ciała wtedy rozwijamy w taki sam sposób i przestajemy mieć zawodnika, który ma umieśnioną jedną rękę, tak, albo jedną nogę. Rozwój ciała staje się symetryczny. Natalia, ja bym chciał teraz porozmawiać o Twojej pracy, stricte o tym, co robisz, już nie o takich rzeczach, powiedzmy, gdzie, no nie wiem, czy każdy, bo rozmawiam, jesteś pierwszym psychologiem, z którym rozmawiam tak dłużej, także nie wiem, czy każdy by mi to samo powiedział o wizualizacji, o innych rzeczach, o których mówiliśmy, ale ja bym chciał teraz tak stricte od Ciebie, jak Ty to robisz, jak Ty uważasz, żebyś mi na parę pytań odpowiedziała. Pierwszym z takich pytań będzie moje zapytanie odnośnie tego, jak można sobie zaplanować karierę od różnego stopnia. Czyli na przykład rozumiem, że jak jest dziecko, no to mówimy, że to raczej rodzic bardziej tą karierę przynajmniej z początku powinien ruszyć, albo może nie, może zaraz mnie wybijesz z tego mojego przekonania, a jak później już osoba, która jest bardziej doświadczona, ale chce, żeby właśnie ten jego wiek kalendarzowy nie wpływał aż tak, że przyjmuje się, że do 30, po 30 już jest stary. Co on powinien sam robić? Jak on to powinien mentalnie w głowie przepracować, żeby właśnie przezwyciężyć te swoje bariery? Jak taką karierę się planuje? I co jest do tego potrzebne? To jest bardzo indywidualna sprawa. Zależy od dyscypliny, od warunków, od tego, co zawodnik chce osiągnąć. Więc, to jakbyś mogła, Natalio, nie podając imienia, a tym bardziej nazwiska, ale chociaż dyscyplinę sportu, jakiegoś sportowca, z którym współpracujesz i jak on, albo może z Twoją pomocą, albo sam, tą karierę sobie planuje. Myślę, że dużym kłopotem jest brak długoterminowego planowania kariery w sporcie. I zresztą też to planowanie kariery jest tyle w sporcie utrudnione, że kontuzja może pokrzyżować plany. Zawodnicy, no właśnie to jest bardzo różnie, bo to zależy od tego, co trenują, jakie mają ambicje. Nie każdy nie ma obowiązku, żeby zawodnik chciał czy marzył o starcie na Igrzyskach Olimpijskich. Są zawodnicy, którzy wcale takiego marzenia nie mają. Więc ustalamy tak naprawdę cele, tak? Ustawiamy sobie cel długoterminowy, do tego cele pośrednie, takie kroki milowe w stronę celu długoterminowego. Fajnie jest i sprawdza się dobrze takie działanie wielotorowe, to znaczy zastanawianie się nad tym, co zrobić
taką alternatywną ścieżkę kariery, to znaczy co zrobić, jeżeli sport w którymś momencie przestanie cieszyć, pojawi się kontuzja, przestanie być dla mnie opcją. Tak? I rozwijanie się też na tej ścieżce alternatywnej. Czyli robienie jakiegoś kursu, bo to mogą być studia, to może być zrobienie jakiegoś, nie wiem, jeżeli wymyślę sobie, że zajmę się programowaniem, to rozwijanie się w wolnym czasie w tym kierunku, to daje duże poczucie bezpieczeństwa i takiego luzu psychicznego, że jeśli nie tu, to gdzie indziej. To gdzie indziej. Także mam takie bezpieczne lądowanie w razie czego. No i to planowanie kariery to jest o tyle trudne pytanie, że nie ma jednej odpowiedzi, nie ma jednej ścieżki kariery. I jakbyś przeczytał różne sportowe autobiografie, to ci sportowcy różnie te kariery przebiegały. A w takim razie jak rodzice, a może inaczej, co rodzice mogą zrobić w życiu takiego młodego, już nazwijmy to dobrze się zapowiadającego sportowca, żeby właśnie nie narzucić mu z jednej strony jakiejś presji, swoich niespełnionych marzeń, żeby po prostu to dziecko ich kontynuowało coś, czego im się nie udało, albo właśnie im się udało i chcą, żeby im się udało, tylko żeby po prostu zrobić to mądrze, z głową i nie narzucić za wiele, ale też z drugiej strony nie odpuścić za bardzo. Żeby ten sportowiec cały czas czuł, że idzie w dobrą stronę, ma opiekę, ale z drugiej strony nie czuł presji. Co rodzice powinni zrobić? No, warto myśleć, żeby rodzic myślał o sobie jako o najwierniejszym kibicu swojego dziecka. I z takim podejściem, że niezależnie od tego, co się dzieje, to ja jestem po stronie tego mojego najukochańszego zawodnika. I tak naprawdę rodzic jest od otwierania ścieżek, ale to, czy dokąd zawodnik dojdzie, jest tak, że jeśli dziecko nie będzie mieć motywacji do działania, to rodzic tego za zawodnika nie zrobi. Więc rodzic jest od otwierania możliwości, od pomagania, od wspierania, od kibicowania, nie od oczekiwań, zwłaszcza sportowych. W sensie oczekiwania są z różnych innych źródeł wobec dziecka. I ja stoję na stanowisku, że rodzic, czy w ogóle dom, to powinno być miejsce dla dziecka, w którym dziecko może odpuścić oczekiwania, w którym może być sobą i w którym będzie czuło, że jest kochane, jest akceptowane niezależnie od wszystkiego. I żeby to była taka bezpieczna przystań. I ja gdzieś tam mam taką filozofię też, którą staram się ja wdrażać w swoim życiu, że rodzic jest od wspierania, od kibicowania, od zachęcania, od motywowania, od mówienia jestem po to, żeby Ci pomóc, a nie od stawiania wymagań, czy mówienia, jakie są oczekiwania. Zwłaszcza jeżeli nie znam się na jakiejś dziedzinie. Jeżeli moje dziecko będzie chciało być piłkarzem, nie jestem trenerem piłkarskim, nie jestem instruktorem żadnym, nie byłam piłkarzem, więc wiem o piłce nożnej tyle, co z pracy, tak? Ale to jest za mało, żeby stawiać jakieś oczekiwania albo mówić, co moje dziecko osiągnie w sporcie, bo tego nie wiem, bo się kompletnie na tym nie znam. Natalio, to jednym z moich ostatnich pytań do Ciebie jest to, jak u Ciebie wygląda taka sesja? I w ogóle kto może się do Ciebie zgłosić, z jakim problemem i jak później z tą osobą pracujesz? Może się do mnie zgłosić każdy, kto chce poprawić swoje funkcjonowanie mentalne w sytuacji, w której musi zaprezentować swoje umiejętności. Obojętnie, czy to jest maturzysta, tancerz baletowy, muzyk, aktor, sportowiec. Pracownik biurowy też. Pracownik biurowy, e-sportowiec. Każdy, kto musi zaprezentować swoje umiejętności w konkretnego dnia o konkretnej godzinie, a nie 3 godziny później. I
musi się do mnie zgłosić albo mailowo, albo przez social media, albo telefonicznie. Masz jakiś gabinet, Natalio? Prowadzę gabinet zdalny, nie mam gabinetu stacjonarnego, więc umawiamy się na jakiś termin. Tak naprawdę podsyłam link do kalendarza, gdzie sobie można wybrać termin, który pasuje. Ustalamy zakres pracy, w sensie tam pierwszą trudność albo pierwszą myśl, z którą zawodnik przychodzi, klient, z którą przychodzi. Często jest tak, że to jest wskazówka, bo później weryfikujemy, czy jest coś więcej do przepracowania, czy mniej. Ja pracuję w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, więc ustalamy, jaki jest ten stan docelowy, do którego dążymy. Ustalamy, co w związku z tym jest do zrobienia, jak krok po kroku będziemy do tego dążyć. Robimy z tego taki cel długoterminowy i rozbijamy na małe cele. Też informuję i ostrzegam zawodników, czy w ogóle właśnie ludzi, z którymi pracuję, że to się nie dzieje na jednej sesji, że to praca nad psychiką to nie jest jednorazowa sprawa, bo tak jak trening sportowy, od jednego pójścia na siłownię, po jednym pójściu na siłownię to co najwyżej zakwasów się można dorobić i bólów mięśni, a nie... Czyli to bólów głowy. A nie pomyślisz za dużo i cię głowa rozwali. Tak, a nie poprawy siły czy poprawy sprawności. I to samo jest z głową. I to nie chodzi o to, że zawodnik czy w ogóle osoba ma być u mnie 3 razy w tygodniu przez 2-3 miesiące. Ustalamy harmonogram, ustalamy częstotliwość, bo to zależy od możliwości też finansowych, czasowych. Ustalamy do jakiego celu dążymy. Jeżeli to jest cel pod tytułem start w zawodach za 2 tygodnie, to urealniam i mówię, że to nie da rady. No to właśnie jest to dodanie jednego treningu na siłowni przed startem. To nie zadziała, bo trzeba sobie dać tak, myślę, 3-6 miesięcy pracy. A najlepiej z jaką częstotliwością, jeśli ktoś ma i te czasowe, i te finansowe aspekty spełnione? Na początku startujemy, jeżeli mamy taką możliwość, ze spotkaniami raz w tygodniu i potem jakby w miarę postępów też... Albo intensywniej, albo mniej, tak? Tak, w zależności od potrzeb. Natomiast te 3-6 miesięcy to jest czas potrzebny na zmianę i wyrobienie nowych nawyków. Więc to nawet nie chodzi o fizyczną obecność w gabinecie, ile o proces, który musimy razem przejść. Czyli zadajesz prace domowe. Tak. I później rozliczasz z nich? Wychodzę z założenia, że przeciwnik osoby, z którą pracuję, będzie najlepszym sprawdzaczem prac domowych. Więc ja zakładam, czy umawiam się, że coś tam robimy, ale zawodnik, czy w ogóle osoba musi sobie radzić, jeżeli pracuje z maturzystą, to on ma sobie poradzić ze stresem w czasie egzaminu maturalnego, a nie u mnie w gabinecie. Więc jeśli tego nie poćwiczy sam, no to mnie na maturze nie będzie. Z zawodnikiem na Igrzyskach Olimpijskich nie stoję i nie szepczę mu do ucha: słuchaj, umawiałeś mi cel zadaniowy, tak? I wiadomo. on musi to robić sam. Więc żeby w sytuacji stresu to zadziałało, no to musi być proces, w którym będzie sam ze sobą pracował pomiędzy sesjami. Ja też mam taką zasadę, że jestem w kontakcie z zawodnikami pomiędzy spotkaniami, więc mogą się do mnie odezwać, czy przez Messengera, czy przez SMS-a i cały czas gdzieś tam współpracujemy. I po to, żeby ten czas, te kilku miesięcy wykorzystać jak najefektywniej. Natomiast no też jeżeli ktoś się decyduje na pracę nad psychiką, to nie bez powodu się często o tym mówi jako o treningu mentalnym, treningu głowy, wymaga czasu. Jest to proces, tak? Natalia, powiedziałaś takie zdanie, że ty też jesteś rozliczana ze swojej pracy. Czy jedynym rozliczającym cię jest osoba, która powiedzmy cię, no nazwijmy to, przyszła do ciebie po tą usługę pomocy, jeśli chodzi o trening mentalny, czy jesteś też, nazwijmy to, rozliczana przez trenera, na przykład zawodnika, który do ciebie chodzi? Jestem rozliczana przez tego, kto płaci.
przez tego, kto mnie zatrudnił. Przecież psychologowie są zwalniani po tym, jak dana drużyna czy dani zawodnicy nie osiągną wyznaczonych wyników. Jakby tak jak cały sztab trenerski, sztab szkoleniowy, jesteśmy tak samo rozliczani z wyników, bo psychologia sportu jest mierzalna i my wiemy, jaki możemy mieć wkład jakby w wynik. I tak jak trener czy asystent trenera, tak samo, no, jeżeli jesteśmy zatrudniani, to po to, żeby pomóc i żeby osiągnąć wyniki. Natalio, to ostatnie pytanie ode mnie na dzisiaj. Chciałem zapytać, czy Ty jako psycholog, przychodzi do Ciebie ktoś z jakiejś dyscypliny sportowej, to musisz znać jego specyfikę, chociaż trochę. Jeżeli przychodzi do mnie zawodnik z jakiejś dyscypliny, to poznaję ją dzięki zawodnikowi. Ale wychodzę z założenia, znaczy wiem, że są różne podejścia i różni psychologowie robią różnie. Ja wychodzę z założenia, że to zawodnik jest ekspertem od dyscypliny sportowej, dlatego że nawet jeśli bym pracowała z 2 graczami LoL'a, czy z 2 pływakami, czy z 2 siatkarzami, to każdy z nich ma inną specyfikę. Gra na innej pozycji. Potrzebna mi jest informacja, czy są przerwy w trakcie startu, w sensie jak wygląda organizacyjnie start, czy mecz, tak jak w piłce nożnej, trwa od pierwszego gwizdka tak 45 minut, potem przerwa, czy jak w siatkówce są rundy i możliwość wzięcia przerw technicznych. Czy jak w pływaniu, że start, stop i po zawodach. Tak. To taką wiedzę potrzebuję, ale to nie jest jakaś super tajemna wiedza i nie trzeba do tego nie wiadomo czego. Natomiast bardzo lubię poznawać specyfikę dyscypliny z zawodnikiem. Kiedy ja mówię o pewnych mechanizmach, podaję jakieś narzędzia i to zawodnik zastanawia się, jak je zmodyfikować i jak je dostosować pod swoją dyscyplinę. Bo moje doświadczenie jest takie, że to buduje jego zaangażowanie i świadomość. I dzięki temu po tych kilku miesiącach naszej pracy ten zawodnik, możemy zakończyć współpracę i on nie wraca ani do mnie, ani do innego psychologa, tylko potrafi w razie jakiejś innej trudności poszukać możliwych narzędzi i sam sobie... Które Ty wcześniej mu pokazałaś. Albo jakichś innych. Kolega może, albo inny zawodnik może o czymś opowiedzieć i ten zawodnik potrafi powiedzieć: o, to jest fajne. To u mnie trzeba by to było zrobić tak i tak. I już sobie modyfikuję pod siebie. Jakby samodzielność w działaniu to jest to, do czego ja z zawodnikami dążę. Jasne. Natalio, bardzo Ci dziękuję za ten ogrom wiedzy przekazany mi i tutaj osobom, które to słuchają. Moim i Państwa gościem była Natalia Koperska, psycholog sportowy. Dzięki, Natalio, za rozmowę. Dzięki.